Witajcie, jesteśmy tuż przed nagraniem rozmowy w stacji innowacji, w której będziemy mówili o rekuperatorach. No i mam nadzieję, że dowiemy się jakichś ciekawych rzeczy, inspirujących bardzo. Spróbujemy zrobić formę jakiegoś wywiadu, coś mi pozadajesz jakieś pytania. Ja postaram się jakoś sensownie na nie odpowiedzieć. Rekuperator w domach jednorodzinnych jest warto montować z tego względu, ponieważ poprawiamy komfort. Aha, okay. Nie patrz w ogóle w kamerę, tylko mi tłumaczysz, na czym polega rekuperacja i dlaczego warto rekuperator montować. Biorąc pod uwagę galopujące ceny energii, każda oszczędność jest ekstremalnie opłacana. A jeżeli ma być to opłacalność bazująca na polskich technologiach, dlaczego nie? Gratulacje. Dziękuję. Cześć Piotrek. Cześć, siema. Czy widzieliście takiego Piotrka kiedyś? Bo ja nigdy. Piotrek się odstawił. Powiem wam, że ja nawet nie widziałem. No co, na komunii ostatni raz. wesele. No jak na weselu. Co się dzieje, Piotrek? Opowiadaj, że taki jesteś odwalony. No nic, no Magda nam załatwiła jakieś nagranie w telewizji, także będziemy coś dzisiaj opowiadać, jakieś dziwne rzeczy. O centralach w sumie, rekuperatorach, Rekunecie. Ale głównym tematem jest dom ze styropianu, który tam się znajduje, o którym trochę opowiemy. Damianie, nie głównym. Głównym tematem był dom właśnie w poprzednich jakichś programach, ale telewizja zechciała, żeby coś nagrać o innowacyjnych rozwiązaniach w instalacjach, tak, w domu. No i temat padł na centrale Rekunety, które są innowacyjne, no co tu dużo mówić. To super, a jeszcze pokażemy wasz samochód, bo się pojawiły zmiany. Zmiany. I tu wypatrujcie na drodze tak podobizny zdjęcia właściwie Szczepana i Piotrka. Tak. No i jesteśmy wewnątrz domu. Ty, tu trzeba trochę posprzątać, młodzian. Jesteśmy wewnątrz domu. Piotrkowi zaparowały okulary. No, coś wilgoć duża, zaraz sprawdzimy, co tu się dzieje. I tutaj mamy głównego bohatera dzisiejszego filmu. I szafa EasyFast. Musimy oczywiście ściągnąć z niej folię, żeby to jakoś wyglądało. Ty dopiero to uruchamiasz? Widzę, że przygotowany jesteś do nagrań, jak zwykle. Tak. Czekaj. Słuchajcie, czekając na ekipę telewizyjną, wykorzystamy ten czas na krótką rozmowę z panią inwestor. Proszę nam przede wszystkim powiedzieć, skąd taki pomysł na dom ze styropianu? Jest to unikatowa technologia, która bardzo nam się z mężem spodobała. Nasz wspólny znajomy mieszka od 10 lat w tej technologii i bardzo ją zachwalał. Stąd też postanowiliśmy zgłębić temat i zobaczyć, jak to się mówi, z czym to się je. Od zawsze nam się podobały domy, które są ekologiczne, są pasywne, stąd nasze poszukiwania ciągle trwały. I gdy trafiliśmy na ten dom, stwierdziliśmy, że jest to coś oryginalnego, coś fajnego i coś, co odpowiada naszym przekonaniom i tego, czego poszukujemy w domu. Jakieś obawy były związane z taką technologią? No jak zawsze, to co nowe zawsze gdzieś tam budzi obawy, natomiast sama firma M3 System bardzo chętnie odpowiadała na nasze pytania i myślę, że w czasie, w drodze projektowania domu i naszych spotkań rozwiewała nasze wątpliwości, jeżeli chodzi o to, co nas może spotkać. Świetnie, ja tutaj widzę panią z M3 System, dzisiaj jest tłusty czwartek, więc przyniosła nam pączki. Także poprosimy jeszcze o parę słów o tej technologii. Budujemy z samego styropianu. Nie ma tutaj żadnych dodatków. Sam przekrój ściany od 30 do 1,40 m grubości z samego styropianu. W środku mamy łuki, więc niekonwencjonalne rozwiązanie. Wygląda to z jak zewnątrz wygląda standardowo. dom. Także jeżeli ktoś nie wie, co znajduje się w środku, to nie rozróżni naszej technologii od każdej innej. Pani obiecała mi kiedyś, że pokażemy sam etap już stawiania tej konstrukcji domu. Jasne, zapraszam serdecznie. Także na pewno mamy to na uwadze, czekamy na odpowiednie inwestycje. Przyjeżdżamy na budowę z już gotowymi elementami, które składamy w maksymalnie 2 dni, więc zapraszam. Proszę nam jeszcze pokazać, jak to w środku wygląda. Jak tylko inwestorka wpuści, zapraszam. Pączki już czekają. Proszę, ja wejdę za paniami. Dziękuję. Od razu czuć różnicę ciepła.
No i najbardziej efektowne pomieszczenie to salon, prawda? Myślę, że tak. Tam widać najbardziej nasze sklepienie i wysokość budynku w środku. Czyli w tym budynku akurat mamy 4 metry do szczytu. Robi wrażenie. I tam mamy anemostat wentylacyjny oraz klimatyzator, który w tej chwili nagrzewa budynek i powiem Wam, że jest bardzo ciepło. Bardzo ciepło i no, od razu czuć różnicę i w jakości powietrza czuć, że rekuperator działa. Ta grubość, którą my oferujemy, powoduje, że budynek jest jak termos. Więc jeżeli nadamy mu ciepło, będzie bardzo długo utrzymywał to ciepło. Jeżeli schłodzimy pomieszczenia, będą schłodzone. Także w lecie proponujemy jak najmniejszy klimatyzator, no bo wiadomo, przez szyby słońce wchodzi. Więc jest od razu ciepło w domu, a w zimie zawsze nawet nieduża energia potrafi ogrzać ten dom w bardzo szybkim czasie. Okej. No dobrze, wierzymy Pani na słowo. Musicie. Ja jeszcze pokażę, jaki to piękny widok jest przez okno. Tak, to jest najpiękniejsze w tym domu. Pięknie. Pomijając oczywiście tutaj te budowlane tematy, czyli błoto, to mamy tam takie skałki, prawda, w oddali. Słuchajcie, przygotowania do nagrywania. Tak to wygląda. Profesjonalnie, Damianie. Profesjonalnie, nie to co moje nagrywki. Profesjonalnie to by tu przyjechał autobus. Ucz się. To Pan pewnie od dźwięku, tak? Ucz się. Też. Nie, ale my jak nagrywamy, to tak jak wszyscy ci, co na YouTube'a wrzucają, to oczywiście kamery porządne, aparaty, wszystko. A my zawsze z Damianem w sumie zaczęliśmy od czego? GoPro 7, z 7 wszystko lecieliśmy na tym. Jeden kadr z reguły zawsze wchodziliśmy jedno nagranie i dobra, ja najbardziej nie lubię- z reguły wrzucamy, nic nie tniemy, tylko tak jak poszło i wiesz. Kurtka będzie odpięta? Dasz radę? Mogę, tak. Nie, bo jak tego to może zapiąć. Nie, tak nie wygląda. A dobra, no to mogę się zapiąć w sumie. I okej, patrzymy na siebie, kamera nas w ogóle nie interesuje, ani jedna, ani druga. Rozmawiamy ze sobą, patrząc sobie w twarz. W czym Wasz rekuperator różni się od tych, które już istnieją na rynku? Najważniejszą taką cechą chyba, która odróżnia nasze rekuperatory od pozostałych, jest to, że odeszliśmy całkowicie od sterowników pomieszczeniowych naściennych, a przeszliśmy na sterowanie mobilne, zdalne, gdzie klient może sterować urządzeniem z każdego miejsca, a oprócz tego dostaje usługę od serwisu, który może monitorować urządzenia, wprowadzać aktualizacje. I to jest chyba najważniejszy aspekt, a dodatkowo jest bardzo rozbudowane sterowanie inteligentne centrali. Okej, pytanie, czy powtarzamy, czy tniemy? I nie w czym się różni, tylko czym się różni. Dobrze. Powtarzamy i bardzo prosimy o zakończenie zdania kropką, Tak. czyli nie lepiej centrali. Czyli powiem tylko o tym, no rozumiem, tylko nie chciałem o tym mówić, a poszedłem w to. Dobra. Fantastycznie. Pytanie, kto w takim razie korzysta z Waszych urządzeń? Mam na myśli bezpośrednich klientów. Generalnie centrale są kierowane tak naprawdę dla każdego z nas, ponieważ większość osób z nas mieszka w domach jednorodzinnych i z reguły te centrale są montowane w nowo powstających budynkach, ale trzeba zwrócić na ten aspekt, że wszystkie domy, które posiadają wentylację grawitacyjną, powinny zostać wyposażone w takie rekuperatory i można to zrobić. Dzięki temu poprawimy naszą jakość życia, prawda? No i jak rozumiem, jest to po prostu opłacalne. Dokładnie tak, dzięki zastosowaniu rekuperacji w domu zamiast wentylacji grawitacyjnej zmniejszamy znacząco koszty ogrzewania budynku oraz zapewniamy zdrowe, świeże powietrze w naszym domu. To jest rejestrator dźwięku, który tutaj służy bardziej też jako mikser 8-kanałowy. Do tego są bezprzewodowe mikrofony. Dobrze. Dzięki zastosowaniu instalacji rekuperacji w domu mamy cały czas dostarczane świeże powietrze oczyszczone do domu, dzięki któremu zachowujemy komfort termiczny oraz dzięki rekuperacji mamy zmniejszone zużycie zapotrzebowania na ogrzewanie budynku, co wpływa na nasze rachunki. Jakie jeszcze korzyści mamy z rekuperacji? Mówiłeś o smogu wcześniej, o tym, że właśnie jeszcze pomniejsi, tutaj mamy korzyści, tak? O wilgoci. Dobra.
Przy zastosowaniu filtrów antysmogowych powietrze jest oczyszczane z nawet najdrobniejszych cząstek smogu. Dzięki temu nie zaszkadza naszemu zdrowiu. Nie zaszkadza brzydko. Nie szkodzi. Nie. Czyli jeszcze dalej te korzyści, czy jeszcze, tak? Dzięki zastosowaniu filtrów antysmogowych mamy oczyszczone powietrze nawet z najdrobniejszych cząstek smogu, co poprawia nasze zdrowie. A jak funkcjonuje ten rekuperator w domu? Opowiedz o tym, jak to działa, tak? Właśnie, że można sterować tym i tak dalej, gdzie można go zamontować, o tym opowiedz. Dobra. Serce rekuperacji, czyli rekuperator, z reguły montuje się w jakimś pomieszczeniu technicznym. Jego zasada działania polega na tym, że zewnętrzne powietrze wrzucane do domu jest ogrzewane poprzez wyciągane powietrze z domu. Dzięki temu nie ma strat cieplnych i przy zastosowaniu filtrów mamy świeże, czyste powietrze. Dodatkowo przy zastosowaniu trybu inteligentnego centrala sama może decydować za nas o wydajności rekuperatora, optymalizując jego zużycie energii i kontrolując poziom wilgoci i stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w domu. Nasze rekuperatory mają zdalne sterowanie poprzez Wi-Fi. Po wpięciu urządzenia w sieć domową można sterować mobilnie z każdego urządzenia w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki temu inwestor czy użytkownik może monitorować, na jakich parametrach dane urządzenie pracuje, może nim zarządzać bądź włączać funkcję inteligentnego sterowania. Dodatkowo ważnym aspektem jest to, że serwis producenta ma także wgląd w pracę urządzenia, może także rozwiązać wiele problemów technicznych oraz wgrywać nowe aktualizacje i sterować urządzeniem. Słuchajcie, jeszcze chciałem tutaj pokazać Wam pracę kamerzysty. Także proszę Cię, powiedz nam przede wszystkim, z jakiego sprzętu korzystasz, czego on jest taki duży. Mi wystarcza GoPro do mojej pracy na YouTubie. To musi być sprzęt gotowy na wszystkie zadania. Tak naprawdę te małe kamery, które mamy, możemy sobie skonfigurować i zrobić setup pod daną sytuację. A to musi wytrzymać wszystkie warunki kręcenia pod ziemią, nad ziemią, w powietrzu, na wodzie i musi być też trochę idiotoodporny sprzęt, czyli wytrzymać wszystkich ludzi, którzy na nim pracują. No Czy nie jesteś jedynym użytkownikiem tego sprzętu? Nie. No, kamery w telewizji mają to do siebie, że jest kamera, jest iluś operatorów i to się zmienia. I to musi być gotowe do podłączenia do wozu transmisyjnego, satelity, do pracy właściwie w każdych warunkach bez wymiany obiektywów i innych rzeczy. Dlatego jest to trochę duże, musi wytrzymać ile rzeczy. No i jak widać, koleżanki tutaj już tracą cierpliwość. Tracą cierpliwość, może też chcą być nagrane. Powiedz nam tylko Także jeszcze... praca wygląda tak, że ja tylko robię i cały czas mnie poganiają. Powiedz jeszcze, ile kosztuje taka kamera? To tak zależy też od obiektywu, no powiedzmy, że średnio ze stówkę można zapłacić za coś takiego. Dzięki, idziemy, bo nas poganiają. Tak. Ekipa telewizyjna się zbiera już do domu, uciekają. Tu jest jeszcze kamerzysta. Kamerzysta najgodniejszy. 6 pączków zaliczyłem, ale dostaliśmy, żeby się jeszcze miło jechało. Do zobaczenia, zapraszamy. Zawsze w tłusty czwartek będziemy przyjeżdżać, nie? Zapraszamy za rok, albo nawet wcześniej. Trzymajcie się, szerokiej drogi. Do zobaczenia. No, cześć. Ciężko się mówi, jak wiesz, muszę powiedzieć kilka rzeczy, a nie wszystko, żebym sobie tak... Jeszcze mało tego, nie patrzeć w kamerę. Jedno się świeciło. Cały czas. Piotrek już jest po nagraniach. Powiedz proszę, jakie masz wrażenia? Podobało się? Fajnie było? Nie, no fajnie. Najfajniejsza rzecz to, jak można było podejrzeć Radka, jak on to prowadzi, jak prowadzi te wywiady, jak się przygotowuje do tego, gestykuluje. Bardzo fajna rzecz. A tak to no co, coś mnie popytał. Ciężko mi było trochę, bo oczywiście ja bym chciał najlepiej nagrać jeden cut, czyli powiedziałbym, co mam do powiedzenia i tyle, a tak to musiałem się stopować, myśleć, co powiedzieć, żeby głupot nie gadać. Nie tak łatwo, ale pierwszy raz w życiu, ciekawie. Fajne doświadczenie. A ty jeszcze pan co powiesz? Fajnie było? Czekaj, jeszcze szybko ja dorzucę dwie rzeczy. Tak, bo wy nie wiecie, ale Szczepan dzisiaj... Ale ty ja możemy sam powiedział, że ja nagrywałem. To ty powiesz, jak było, nie? Szczepan dzisiaj był razem, pracował w ekipie telewizyjnej, tak. Kierował światło na... Muszę dorabiać, bo Piotrek już tak słabo płaci, że... Dobra, gadaj, co chcesz mówić. No co, no pierwszy raz musiałem pomagać Piotrkowi, żeby, nie wiem, w nagrywaniach takich, nie wiem, no jakoś tam wyszło, ale... Co ty chcesz powiedzieć, Szczepan? Powiedz. Powiedz, co robiłeś, a nie. No co, nagrywałem nie posty, tylko relacje na Facebooka. Mam nadzieję, że coś się uda z tego, co nagrałem.
ale jest chyba słabo. A tak najważniejsze, co robiłeś z ekipą? szło. No trzymałem słońce w ryzach. Kontrolował dzisiaj Prawie jak słońce. Kopernik. Ja się nie mogę nadziwić, kurde, Piotruś, odjebany. Tak. Laczki, proszę ja ciebie, są. Widziałeś mnie na mnie, kiedy patrz, jaki ubrudzony. Ja cię nie nadaję do chodzenia w takich butach, zobacz, cały już uświniony. Patrzcie i podziwiajcie, bo to się nie powtórzy tego. Do was na inwestycje taki nie przyjedzie. Słuchaj, wczoraj poszedłem się golić, a żona mówi, co ty robisz? Mówię, no jutro nagranie mamy. Mówi, a no to widzisz. Także rzadko się zdarza ogolony ryj. Piotrek został osobowością telewizyjną. Dajcie znać, jak wam się podobało. Jak podobała nasza relacja. I śledźcie TV Polonie, bo tam będzie program Stacja Innowacja, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Także dzięki i stay tuned, jak to się mówi. Cześć. Trzymajcie się.